Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Lecimy coś zjeść, potem na plażę, na lody, więc dzisiaj intensywny dzień, jutro także, więc Was zapraszam. Zobaczymy, jak skończymy z tym vlogiem, czy to będzie tylko weekendowy vlog, czy to będzie weekly vlog. Zobaczymy. Piękna pogoda jest, więc dzisiaj już wlatuje mój płaszczyk. Przechodzimy teraz koło marketu. W ogóle pierwszy raz jestem tutaj, więc widzicie, dzielnice nadal nie są przeze mnie odkryte w Busan, więc zapraszam Was na zwiedzanie, tym razem właśnie market na Guamnali. Staring at the tapestry above the bed you gave me. I still haven't washed my sheets, 'cause I still smell you in the bed you used to rest your head on. How the hell am I supposed to sleep? Can we both face on? Market to z tych takich mniejszych marketów, bo to tylko jedna uliczka z tego co widzę, chociaż nie, tak, z tego co widzę to jedna uliczka, do tego wszystko zadaszone, więc powiedzmy, że bardziej ten nowoczesny niż na przykład ten, który my mamy. Widać, że też zadbane, bo mają te fajne takie oznaczenia sklepików. To też zaczęło być w takich starszych marketach robione. Na przykład na Gedong Station, gdzie wcześniej mieszkałam, to właśnie zrobili i zadaszenie, i właśnie takie fajne LEDy, więc to nie jest tak, że w Korei te markety może nie są już aż tak popularne jak kiedyś, ale na pewno starają się je utrzymać jako takie dobro narodowe. Can we change like the seasons? I wanna make it better. Wipe the makeup from her face. I wish I heard it better. I wish I didn't wanna say. I wanna wear her sweater. When I break down in my room, there's nothing sweeter than a better taste of you. And a better taste of you. Now I'm drunk on Chardonnay that I bought for our picnic day, and we never got to drink it, so I'm writing what I'm thinking. You could have told me sooner, I was sure that it was me. I słuchajcie, jesteśmy już na Guamnali Beach, chwila odpoczynku. Myślałam, że będzie cieplej, ale niestety przez ten wiatr jednak ta temperatura odczuwalna jest niższa. Będziemy się później zbierać na lody do mojej ulubionej lodziarni tutaj w Busan, gdzie sprzedają najlepsze lody pistacjowe. Co do jedzenia, było naprawdę dobre. Tajwańskie. Co prawda ja nigdy nie byłam w Tajwanie, nigdy nie jadłam prawdziwego tajwańskiego obiadu, jedzenia, ale uważam, że ta restauracja naprawdę dobra jest, tym bardziej, że jest i Michelin Guide oraz w Blue Red Ribbon. Ta niebieskie lub czerwone wstążki to tak naprawdę to jest to samo, tylko te czerwone wstążki zostały zrobione razem z kolaboracją z Coca-Colą. A to jest taki wyznacznik dobrych restauracji w Busanie. Już nieraz Wam o tym wspominałam. Jedzenie, dlatego też możecie liczyć w takich restauracjach, że będzie dobre. I właśnie takie było. Ogólnie oni mają aż dwa miejsca. Jedno jest na Somyeon, a jedno jest tutaj na Guamnali. Co się dopiero przekonałam dzisiaj, bo myślałam, że jedziemy do tego na Somyeon, a okazało się nie, niespodzianka. To jest restauracja na Guamnali. Jest całkiem sporo ludzi. W ogóle przygotowują się na pokaz dronów wieczorem w Busanie. Oczywiście w każdą sobotę jest taki pokaz dronów, więc jeżeli wybieracie się, to pamiętajcie o tym, żeby skorzystać, bo to jest dodatkowa atrakcja. A jest taki występ darmowy, więc
czemu by nie? Tym bardziej, że Busan, Guanali to jest też miejsce, gdzie możecie utknąć trochę nocnego życia. used to want to hold me close. You used to want all of me. What's the reason for your tears? And what's the reason for your fears? In my mind, I'm kissing you. Oh, and my dog, she misses you. Can we both face our demons? Can we change like the seasons? I wanna make her better. Wipe the makeup from her face. I wish I heard it better. I wish I didn't wanna stay. I wanna wear her sweater and not break down in my room. 'Cause there's nothing sweeter than the bitter taste of you. Nie wzięłam dzisiaj DJ Osmo, więc nagrywam tylko i wyłącznie telefonem. Już jesteśmy w parku, rowery przygotowane i też mamy piknik. Zjemy teraz, bo później nie wiemy, czy będzie jakieś jedzonko, jakaś restauracja, więc stwierdziliśmy, że tutaj zjemy sobie taki lunchek, piknik. Mamy naleśniki, pomidorki, truskawki, banany, więc zjemy, wypijemy i potem pojedziemy sobie na wycieczkę, bo jedziemy na festiwal czego? Pomidorów. Tak, festiwal pomidorów i to jest chyba jakieś 40 minut rowerem. Fajne jest to, że będziemy jechać przez most, czyli przez rzekę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba nasz dzisiejszy dzień i pogoda jest co prawda nie zachęcająca, ale jest za to ciepło, więc to jest jakiś plus. Dobra, zabieramy się za jedzenie. I met you last December. Well, I think it was your arm around my shoulder with no care at all. You stayed cool, calm, collected, just playing dumb. Who'd have thought? Yeah, you were so cool, so different. Yeah, I bet you were bending over backwards just to say a word. And you think you're funny now, but they never learn what it cost. And I've been searching, waiting for the right time. You left early, something about your brother's flight. I just wanna tell you what's on my mind. How do we get here and how do we stay? I don't wanna rush things, I don't wanna wait for you. How do I know that your feelings could change? I don't know, but I hope so. Yeah, you think you know it all, and you're probably right by most things, but you haven't Spójrzcie na to. known the way I just sit Hotel, and stare a z przodu at mieszkania. faceless Cały lines. pas zajęty przez ten budynek. I mamy już po weekendzie czas się wziąć za sprzątanie mieszkania. Pierwsze co? Zrobiliśmy te szafki, ale słuchajcie, niestety ten sprzęt, który kupiliśmy jest bardzo kiepskiej jakości i na przykład te śruby od wiertarki, patrzcie, się powyginały. 6 tysięcy kosztował. Wiem, tanio, ale wcale nie było dużego wyboru. Nie wiem, o co chodzi, czy to po prostu, wiecie, takie jakościowo kiepskie, czy co, ale no nic. Jakoś mamy to zrobione. Liczę, że to nam na tyle pomoże, żeby trzymać po prostu te szafki w normalnym miejscu. Zastanawiam się, czy po prostu w Polsce sobie takich śrub, wiecie, wkrętów takich porządnych nie kupić i nie przywieźć do Polski, z Polski do Korei. Tym bardziej, że mój tata się na tym zna, więc może pomoże mi wybrać takie porządne, które po prostu będą w beton wchodzić bez problemu. Czy to jest po prostu wina tego miejsca, czy co, ale no niestety, wyszło jak wyszło. Myślałam, że to nam pójdzie jakoś dobrze, a no jestem trochę zła, ale no nic. Zabieram się za ogarnianie, za sprzątanie, bo czas tutaj też
ogarnąć to wszystko. Szukam też, słuchajcie, do zamontowania kamery, żeby sobie stała, więc widzimy się po posprzątaniu szafki. Ogarnięta jest szafa, myślę, że to znacznie lepiej wygląda. Jeszcze nawet całkiem sporo tu miejsca zostało, ale tutaj pójdzie jeszcze jeden nawilżacz powietrza. Tutaj mamy sekcję zabawek Eliasza. Jeszcze chciałabym to jakoś inaczej poukładać, żeby więcej może miejsca zyskać, ale to zobaczymy. Tu na pewno muszę zobaczyć, co jest i może jednak usunąć i dać wszystko do jednego opakowania, dzięki czemu zwolni mi się to miejsce i mogłabym właśnie więcej Eliasza zabawek i wtedy tu poukładać jeszcze. Ale nad tym jeszcze pomyślę. Tutaj jest sekcja nasza kempingowa, słuchajcie. To już wcześniej miałam poukładane i jest tylko tutaj. Nigdzie więcej, dzięki czemu mamy wszystko w jednym miejscu. Tu znajdują się różne kosmetyki zapasowe. Tutaj są nasze ręczniki. Mamy pościel. Tutaj są takie różne pierdoły tak naprawdę, więc może to będę mogła przenieść tam. Zobaczymy jeszcze, bo tu i do kąpieli są i no po prostu wszystko i nic. Mamy też lekarstwa, pierdoły, i kolejna sekcja pierdołów tam u góry. Przydałyby się może większe boksy. Jeszcze taki jeden, ale słuchajcie, już nie ma ich w Daiso. Czasami żałuję, że nie kupię więcej i wtedy mam i mogę wtedy sobie wszystko poukładać i wszystko jest w podobnych boksach. Jeszcze chyba będę chciała je podpisać, żebyśmy na stówę wiedzieli, gdzie co jest. No ale myślę, że już naprawdę super jest i zyskaliśmy trochę miejsca, bo widać, że jest tu przestrzeń. A tutaj się znajdują nasze rzeczy do napraw, jakieś wiecie, młotki, tym podobnego, pierdoły typowe i rzeczy dla mojego męża do samochodu. Także są. Więc myślę, że bardzo fajnie wyszło. Słuchajcie, będę robiła mini przemeblowanie w moim salonie, bo chciałabym, słuchajcie, tutaj tą, jak ona się nazywa, kanapę wzdłuż okna zrobić, bo widziałam u jednej dziewczyny, to fajnie wyszło, bym chciała tylko wypróbować. Tutaj wtedy byłby ten fotel, taki wiecie, wiszący, raczej ten leżący z Ikei, nie wiem jak on się nazywa, ale taki zestawik i pomyśleć, czy to nie byłaby opcja odświeżenia salonu, bo my ostatnio w ogóle nie oglądamy telewizji, ja nie oglądam, słucham audiobooków, mój mąż wraca późno do domu, więc po prostu czemu nie spróbować, chociaż na chwilę zobaczyć, czy to się przyda, czy nie. Słuchajcie, zrobiłam salon i jestem na maksa z niego zadowolona. Spisałam się, myślę, niesamowicie. Pięknie tu wygląda. Oczywiście każdy może powiedzieć swoje. O gustach się co prawda nie dyskutuje i każdy może myśleć inaczej, ale mi się tutaj bardzo podoba. Jednym z lepszych pomysłów, co zrobiłam, to ogólnie odłączenie mojej sofy i podzielenie je na dwie części, dzięki czemu dajemy ten efekt, że możemy oglądać telewizję, ale także dajemy ten efekt, że mamy więcej miejsca, tak jakoś inaczej jest to zrobione. Salon wyszedł niesamowicie, plus widać, że tutaj jest tak więcej zielono, przez to, że ta zieleń jednak wychodzi z każdego kawałka, więc jest uczucie
takiej dżungli miejskiej, ale nie przesadzone. Więc mi się bardzo podoba. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. I będziemy się widzieć w kolejnym dniu, bo ja dzisiaj zostaję z Eliaszem sama. Mój mąż wychodzi dzisiaj znowu na miasto. I jeszcze chciałabym dzisiaj popracować, bo pierwsze co, muszę zrobić, dokończyć jeden plan dla jednej grupy, ale też zrobić listę najciekawszych atrakcji w Busan, które warto zobaczyć. Nie tylko to przygotowuję na swojego Instagrama, ale także dla przyszłych grup, dla przyszłych klientów, żeby mogli mieć taki pakiet miejsc, które chcieliby zobaczyć, a które nie. Wiecie, bo ja robię plany według klientów. To, co oni chcą zobaczyć, to ja im to pokazuję, więc żeby mieli ogólnie wgląd różnych dzielnic, różnych rzeczy, które w tych dzielnicach można zobaczyć, to ja po prostu będę to takie coś podsyłała, bo nie wszyscy po prostu tak dobrze się znają na Busan, nie? Mamy też ukryte takie dżemy, tak zwane, w Busan, które też warto zobaczyć. Dobra, lecę, bo no mówię, dzisiaj jestem sama na wieczór, więc muszę ogarniać obiad i później Eliasza do spania. Dzisiaj organizujemy szafę na wiosnę. To jest kolejny etap, który ma mnie przygotować na nowy sezon, więc w tym weekly vlogu chciałabym ogarnąć moją szafę, która potrzebuje już tego. Ja zawsze na końcówkę sezonu zostawiam ogromny burdel w szafie, wieszaki niepoukładane, wszystko leży na ziemi, a to dlatego, że po prostu już wiem, że muszę tu i tak ogarnąć, będę wyciągała wszystko z szafy. Ogólnie miałam różne etapy różnego układania w szafie, ale myślę, że ten właśnie wyciągnięcie wszystkiego, posegregowanie to, co mam w szafie, to, co jest do oddania, do wyrzucenia, to, co już nie będę nosiła, z tymi rzeczami, które trzeba spakować i dać do schowania, oraz z tymi rzeczami, które wracają do szafy. Na początek zrobię w taki sposób, a dopiero później, pewnie jutro podzielę ten dzień na 2 dni, wyciągnę stamtąd rzeczy, posegreguję, zobaczę, co idzie do szafy, co do oddania, dlatego że tam także chciałabym w końcu ogarnąć rzeczy, które ja noszę, a które nie. Więc zaczynamy. Pierwsze co, wyciągamy wszystko z szafy. Pierwszy etap jest zakończony, czyli będę teraz zaczynała wszystko układać. Mam posprzątane, no niestety tutaj mamy problem z tym, więc musiałam zedrzeć tą tapetę. Muszę właśnie kupić te odwilżacze, żeby nie zawilżyć jeszcze bardziej tego schowka. No niestety ona jest bardzo mała. W ogóle jest plan taki, żeby to w ogóle usunąć całość, bo nie potrzebuję tego, a więcej miejsca na przechowywanie by było super. Tym bardziej, żebym mogła tutaj mojego męża ogarnąć, żeby on także miał swoje rzeczy w tym miejscu. Po prostu powiększyć samą garderobę, bo garderoba jest malutka, więc przydałoby się i też więcej świeżego powietrza by wchodziło w tą garderobę, bo niestety no, jest ta tapeta troszeczkę podniszczona. Kiedyś może zrobimy w ogóle to, usunąć całość, ale to będą myślenie na przyszłość. Tutaj jest teraz czas segregacji,
przekładania, sporo rzeczy pójdzie out. Tak, słuchajcie, ja wiem, mam bardzo dużo rzeczy, ale ja, jak wiecie, lubię stylizować, lubię różne kombinacje, dlatego też mam całkiem ich sporo. Na pewno w tym roku będzie spora redukcja kolejna moich rzeczy, które tutaj mam i które posiadam, bo będę na pewno redukowała o te, które po prostu nie noszą albo już nie są w moim stylu, ale także te już, które po prostu, chociaż lubię, już się nie nadają do noszenia, bo są na przykład rozciągnięte. Tutaj mówię o tym moim zielonym swetrze, żegnam się z nim, oraz o różowym. To są takie rzeczy, które no niestety już od noszenia się rozciągnęły i już nie wyglądają tak estetycznie. Też muszę zobaczyć, jak je poukładać, więc pojedynczo będę z każdej kategorii układać rzeczy i patrzeć, czy mi się to podoba, czy nie, i wtedy posprawdzam. Sporo zimowych pójdzie na pewno do zapakowania, więc nie ma co gadać, bo jest tego sporo i sporo przemyśleń teraz się zacznie. Słuchajcie, skończyłam układanie szafy i jeszcze zostały mi wieszaki do poukładania, znaczy w sensie do posegregowania, wyniesienie rzeczy, których już nie będę nosiła, ale ogólnie fajnie całkiem wyszło, tym bardziej, że pozbyłam się sporo rzeczy. Tu jest cała ta kubka rzeczy, których nie będę już nosiła i które już albo są już zniszczone, albo po prostu już mi nie pasują. Będę je codziennie troszeczkę wynosiła, ale no jest ich całkiem sporo. Przyznajcie, no mówię, tutaj jeszcze wieszaki, więc tutaj powoli będę to ogarniała, ale szafa jest już zrobiona. Tutaj mam jakieś takie koszulki na krótkich rękawkach, takie sweterki, ale typu golfiki lub coś tym podobnego na takie jeszcze chłodniejsze dni. Tutaj mam swetry takie zwykłe, sporo denimu się pozbyłam i z czego się bardzo cieszę, bo wybierałam to, które będę nosiła. Tutaj mam takie kolorowe denimowe spodnie i mam też bluzy i jakieś sportowe spodnie długie. Tutaj mamy spódnice, spodnie moje, których też się trochę pozbyłam, jest znacznie mniej wieszaków. Spódnice, ja lubię latem nosić spódnice, tym bardziej w Korei, dlatego będę miała ich całkiem sporo, ale na pewno niektóre, których już nie używam, będę pewnie się pozbywała, takie jak ta, prawdopodobnie ta, chociaż lubię ten kolor i w ogóle ładna jest, ale nie pasuje mi, jeżeli chodzi o kolorystykę znaczy nie kolorystykę, tylko o fason. Mam sukienki, nie mam dużo sukienek, jeszcze mam pewnie troszeczkę pochowanych, ale ich się też całkiem mało zrobiło. Ogólnie mam problem ze znalezieniem pasujących i fajnych sukienek dla mnie, więc zastanawiam się, czy po prostu nie poprzymierzać w H&M-ie, czy gdzieś sukienki, które będą dobrze pasowały z naturalnych materiałów. Dajcie znać, jeżeli znacie jakiś fajny sklep, to może jak będę w Polsce, to może sobie jedną lub dwie sukienki kupię, ale chodzi mi o naturalne materiały, czyli bawełna, len, w sam raz na lato. No zostały mi tutaj tręcze, mam kurtki różnego rodzaju, jeszcze takie sweterki, które mogę założyć jako kurtka wierzchnia i mam marynarki i tu są bluzki, jakieś sweterki, ostatnie rzeczy i już krótkie spódniczki, spodenki. Nie mam ich dużo, ale też ich dużo nie noszę. Poukładałam sobie u góry torebki i to jest cały zestawik, który mam. I to jest, no, to jest moja wiosna. Więc tak jak mówię, sporo się pozbyłam i z czego jestem bardzo zadowolona. Dobra, słuchajcie, muszę Wam pokazać, co udało mi się kupić. No, znowu nie nagrałam za dużo, ale po prostu się śpieszyłam. Chciałam wrócić szybko do domu i no bo niestety zaczął mnie brzuch boleć, mam okres i nie czuję się za dobrze, ale słuchajcie,
Znowu truskawki w ogóle kupiłam, bo w Imarcie były za 3000, więc to naprawdę tanio jak na Koreę, żeby truskawki były po tyle. Chociaż ostatnio, pamiętacie, kupiłam na rynku też tanio, ale jak przechodziłam tym razem, to już tych tanich nie było, więc stwierdziłam, że nie kupiłam, ale za to w Imarcie znalazły. Słuchajcie, no chciałam Wam pokazać po pierwsze, bo razem z wazonem dostałam w prezencie od pani kubek i strasznie mi się podoba w ogóle ten kształt, ten wygląd i ten wzór taki niebieski. Nie wiem, co to jest w ogóle, bo tu jest napisane tylko Her Basket, ale jako, że był za darmo, to nie narzekam, ale dopiero w domu zauważyłam, że jest odrobinkę pęknięty. Ale myślę, że będzie się dobrze trzymał. Raczej właśnie słyszę, że coś mu tam chodzi, więc raczej nie będę mogła go trzymać za uszko z tego. No tutaj chodzi, bo jak tak trzymam, to jest ok, ale jak tak już hałas jest. No ale nic, darmowemu koniowi w zęby się nie zagląda, tak się mówi. I słuchajcie, po umyciu, wyczyszczeniu stwierdzam, że ten wazon jest przepiękny. Kosztował mnie 20 000 i ja myślę, że to naprawdę tanio jak na taki wazon. Taki kawał mocnego szkła, bo on jest bardzo gruby, bardzo taki ciężki. No naprawdę jest przepiękny. No wiecie, te kapcie raczej one nie mają dobrej jakości, więc musiałam sobie już zakupić nowe. I papuszki są z Daiso. Kupiłam je za 5000, więc taniuszka. Tak, żeby po prostu sobie chodzić, tym bardziej, że słuchajcie, one nie są już zakryte, więc na taką wiosnę będą w sam raz. Raczej bardziej w chodzeniu na bosaka niż ze skarpetkami, bo ze skarpetkami to wyglądam trochę jak taki, wiecie, jak się nosi te klapki i do tego się nosi po prostu skarpetki. To tak to wygląda troszeczkę. Idę odłożyć kubek. Dzisiaj będziemy mieli takiego mini grilla, bo kupiłam też mięso w Imart. Na tym takim małym grillu, który ostatnio Wam pokazywałam. Czy ja Wam to pokazywałam? Jeżeli Wam tego nie pokazywałam, to słuchajcie, kupiłam właśnie wkłady takie na tego grilla, żebyśmy mogli sobie grillować mięso. Są też takie wkłady, a ten grillik to jest mini grill. Takie właśnie na 1-2 mięska, żeby sobie wrzucić do tego jakieś warzywko i tyle. Ale to właśnie o to chodzi, że można to w domu sobie na przykład grillować. I mam tutaj te wkładki, które są specjalne na takie mięso a la galbi. Dlatego, że to galbi bardzo szybko się przypala, więc trzeba wymieniać takie wkłady jeden po drugim, bo galbi jest ze sosami, a wiecie, jak temperatura i sos, to niestety bardzo szybko takie grille się przepalają, więc się wymienia, drugie się myje, to się wymienia i tak funkcjonuje właśnie takie pieczenie mięsa. No zobaczymy. Dzisiaj będzie pierwszy test, jak będziemy tego grilla odpalać. On jest w ogóle na specjalne wkłady takiego typu. Słuchajcie, tak jak Wam wspominałam, lecimy do Ikei. Mój mąż dzisiaj wyjeżdża do Iksan, więc na weekend zostaję sama, ale wtedy zrobię taki specjalny weekendowy vlog, żebyście zobaczyli, co będziemy ciekawego robić, a co już zaplanowałam. Dlatego, że tak jak mówiłam, chciałam pojechać po... Tak patrzę, takie chmury są. Chciałam pojechać, słuchajcie, do tego Pozioła. Ale także musimy iść do pewnego muzeum, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba przyszły vlog. Jeszcze niech skończmy ten weekly vlog, a nie mówmy o kolejnych rzeczach. Why am I always trying to fuck it up when it's a nice thing? I can't wrap my head around the fact that you like me, like really like me. So if you look into my eyes and catch me staring at your Nikes, waiting for the shoe to drop, 'cause it's just us until it's not. Maybe I'm the one that's broken, writing stories I don't know yet, 'cause I've never been used to something right. I didn't know
stawia przede mną świeżo. Dobrze, pokażę Wam, co udało nam się zakupić. Kupiłam nowy koszyk do wyrastania chleba. Ja myślę, że w ogóle on nie jest do wyrastania chleba, bo ja mam troszeczkę za duży ten koszyk, przez co ten mój chleb nie do końca dobrze wyrasta. Ten jest znacznie mniejszy, więc plan jest po prostu, jeżeli będę miała mniejszy chleb, piekła mniejszy chleb, to wtedy będę używała tego koszyczka, a jeżeli będę wypiekała większy chleb, to będę używała tego. Widzicie, one są w wysokości podobnej, a jednak jest on bardziej taki zgrabny. No wiecie, muszę coś wykombinować, bo niestety tutaj przy tym on tak za dobrze nie wyrasta i wtedy mam problem z wielkością tego chleba. W ogóle słuchajcie, jeżeli potrzebujecie właśnie do wyrastania, to nie wychodzi drogo. Tutaj chyba kosztował on 12 000, więc całkiem ok. Był tam na dziale kuchennym. Kupiłam sobie kwiatka, żeby mój mąż mógł sobie na niego popatrzeć. Dobra, kolejne rzeczy to są świeczki, ale te takie grube, fajne, porządne świeczki. Jest zestaw za 20 000 z tego co nie, za 9 000, więc tanio wyszło. Bardziej one będą do postawienia, bo one są różnej wielkości. Pewnie dwie pójdą pewnie tam do tyłu na moją werandę. Mój mąż się uparł za to, na chochelkę do zupy, ja mam tarkę do sera, bo nie mam takiej malutkiej i zakupiłam także, dam Wam znać, czy ta z Ikei jest fajna. To jest patelnia metalowa, ale mniejsza niż ta, którą ja mam, dlatego że mamy patelnię dawno temu kupioną i słuchajcie, no ta patelnia po prostu przestaje wyglądać. Raczej nadal będę ją używała, bo jest w miarę ok. Tylko widzę, że no ona taka już jest dobita, ale jest ciężka i będę pewnie jeszcze ją używała. 24 cm, później Wam dam znać, co o niej myślę. Chyba będę musiała ją naoliwić. Nie wiem, właśnie muszę poczytać, jak zabezpieczyć ją przed używaniem. Kupiłam tortownicę, ale tym razem tą otwieraną, bo tutaj w Korei są, ale nie mają z tym otwieranym dnem, co jest minus, jeżeli chcemy wyciągnąć ciasto, a nie do końca go możemy wyciągnąć. Dla Eliasza dokupiliśmy tory, bo brakowało nam tak naprawdę tego skrętu, bo za każdym razem, kiedy chcieliśmy dokończyć taki pełny set, to zawsze nam ich brakowało, więc dzisiaj mamy, na szczęście. Kupiliśmy Eliaszowi te składane takim do malowania. Już dawno myślałam o czymś takim, dlatego że Eliasz lubi rysować. Miałam papier, ale właśnie nie w rolce i nigdy nie wiedziałam, gdzie ja mam go chować. Zawsze był jakiś taki pognieciony, nie do końca fajny, a tutaj za 19 000 jest cały ten taki stoliczek, gdzie wkłada się na dole papier, który także jest dostępny w Ikei. My zapłaciliśmy za niego 7 000 i po prostu się rozwija. U góry jest nawet taki do trzymania, jak widzicie, jakichś takich, wiecie, tych, jak one się nazywają, kredek. Tak, i kupiliśmy też w Ikei, bo liczymy na to razem z moim mężem, że te będą znacznie lepsze niż to, co mamy po prostu. Słuchajcie, kupiliśmy też mu zegarek, dlatego że zaczyna się wypytywać, która godzina, więc będziemy go uczyć godzin, takiego klasycznego zegarka. Tak, bo dzieci teraz to większość to liczby lubią, a tutaj jest specjalnie zegarek drewniany. Ustawimy mu i będzie mógł się uczyć. Ja jeszcze kupiłam sobie dużą taki blat, tak, kuchenny, do krojenia, do przygotowywania. Didn't know that it could be any different. If it ain't broke, then you don't gotta go fix it. I always thought if it's hard, then it's worth the fight. And we fight, and we fight till they leave me. I didn't know it was supposed to be. Słuchajcie, na zakończenie
połączenie rozpakujemy paczki, które przyszły, ale przy okazji muszę Wam też pokazać, jak wygląda mój salon wieczorem, bo wygląda także bardzo ładnie. Ten kącik czytelniczy jest naprawdę rewelacyjny, korzystam z niego, żeby nie było, naprawdę jest taki w użytku codziennym. Słuchajcie, zrobiłam też sobie ramię zjadłam, więc wybaczcie, jest kubek, ale spójrzcie na ten kącik czytelniczy. Tadam, jest przepiękny moim zdaniem. Tutaj będą książki, tu właśnie w tamtym miejscu kwiatek. Tutaj dorobiłam się dzisiaj tego kwiatka z Ikei, więc także ma swoje specjalne miejsce. Książka, jest lampka, jeszcze by się przydały tam takie, wiecie, na tej półce takie jakieś oświetlenie. Dzisiaj te świeczki, które kupiłam, bardzo fajne są, bardzo ładnie wyglądają w trójeczkę. Tutaj jest bardzo brzydkie zanieczyszczenie powietrza, więc włączyłam. Oglądam też na Netflixie, gdyby tylko wiedziała, jakiś tam serial, ale wydaje się fajny i stary i w ogóle kojarzę coś, żebym oglądała to kiedyś, ale nie jestem 100% pewna. Teraz tak po całości piękny jest moim zdaniem. Ten salon naprawdę mi wyszedł. A słuchajcie, co kupiłam? To kupiłam coś do kawy. Już Wam pokazuję. Kupiłam też mąkę, moją ulubioną, którą zawsze kupuję. Dlatego, że jest najlepsza. A to dzięki w ogóle Monice, bo Monika zaproponowała tą mąkę mi kiedyś. I ją po prostu kupuję. Chodzi o tą Caputo. Tu chyba, z tego co kojarzę, jest lakier. Tutaj, słuchajcie, jest do kawy. Nakładamy to i dzięki czemu nie wysypuje się nam kawa na boki i nie syfimy niepotrzebnie w naszym mieszkaniu. Ja niestety czasami tak mam, że się nieźle to wybrudzi. Jest bardzo ciężkie, dlatego ono się tak tu... To nie jest tak, że to się wkręca, tylko nakłada, a przez to, że to jest ciężkie, to się po prostu trzyma samego. I kupiłam też nowe lakiery do paznokci w 2 kolorach. Mam nadzieję, że w 2. To miał być set, tak, set 2 kolorów. Będzie taki zielony i peanut butter, właśnie, żeby razem z nich korzystać. To są bardzo malutkie lakiery. O, okej. I tutaj też przy okazji rozpakowywania paczek chciałabym się z Wami pożegnać. To już będzie koniec tego filmu. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału. Jeżeli Wam się filmy i mój kanał podobają, do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Pa!